Witam Państwa na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj o wyjeździe do najlepszego kraju na świecie, który od wieków przyciąga imigrantów ze wszystkich zakątków na globie, gdzie standard życia jest tak wysoki, że rzadko który kraj może z nim konkurować, kraju klonowego liścia, gdzie pachnie żywicą, a jak się kiedyś mówiło, dolary albo leżą na ulicy, albo rosną na drzewach. Tutaj Marek z Panamy. Razem z żoną i dwuletnią córką opuściliśmy Polskę jakieś 30 lat temu. Teraz mieszkamy w Panamie i jest to nasz trzeci kontynent, na którym żyjemy. Przez 20 lat, no może 15 mojego pobytu w Kanadzie, gorąco broniłem tego, że był to najlepszy krok w życiu i chyba najlepszy kraj na świecie, w którym możemy budować swoją przyszłość. No zresztą, który z imigrantów nie broni kraju, w którym sam mieszka? To się zmienia dopiero wtedy, gdy się z niego wyjedzie, bo ten poprzedni kraj to był ten B, a ten obecny to nic lepszego być nie może. No to może coś w tym stylu opowiem o Kanadzie. W Kanadzie mieszkaliśmy przez 20 lat i po 20 latach pobytu musieliśmy w końcu skapitulować i przyznać się, że to był błąd i to wielki błąd. Ale zanim Polonia, która twardo siedzi w Kanadzie, zacznie na mnie wieszać psy, trochę się za nimi wstawił, bo sam też się nabrałem na coś, co miało wtedy zupełny sens. Połowa lat 90. Średni zarobek w Kanadzie był około 10 razy większy niż w postkomunistycznej Polsce. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo to taki stereotyp. Bo to przecież Kanada, a każdy wie, że to kraj dobrobytu i to już od co najmniej wieku. Już w Oświęcimiu najlepszą pracą, jaką udało się załapać, aby przeżyć, nazywali Kanadą. Więc decyzja była prosta – wyjazd. Co prawda rodzina, która dotarła do Kanady kilka lat wcześniej, wspominała, że to nie tak różowo do końca, bo to jakieś tam podatki i koszt życia, ale 10 razy większe zarobki, więc coś z tą rodziną nie tak. A nam się przecież uda, no bo to Kanada. I tutaj mam kolegę, który też się przeniósł do Kanady kilka lat przed nami i który jest doskonałym przykładem, jak nasi rodacy w Polsce wtedy kalkulowali. Jak ich życie się zmieni, będąc na tym zachodzie. Kolega bardzo lubił motory. Wziął więc średni zarobek w Kanadzie i podzielił to przez cenę nowego motoru marki Yamaha. Wyszło mu, że zarobi na 3 Yamahy w ciągu roku. A teraz tylko się z tego śmiejemy, analizując naszą naiwność życiową. Kolega stwierdził: zapomniałem, że najpierw z tego, co zarobił, muszę odprowadzić podatki. Potem muszę gdzieś mieszkać, a to też kosztuje. Coś chciałem zjeść, czymś dojechać do pracy i to wszystko z tej pensji. Na koniec, jak już miałem tę średnią krajową, a zajęło to kilka lat, to nawet nie zostało mi na rurę wydechową od tej Yamahy. Ale niektórzy Polacy nie byli zwolennikami wyjazdów z Polski. Jednak było ich niewielu. Tutaj kolega Mirek argumentował, że Polska będzie tym tygrysem gospodarki europejskiej. No ale ja tu widziałem 10 razy większe zarobki. Więc jako odpowiedzialna głowa rodziny nie zastanawiałem się długo i jak tylko skończyłem studia, miałem kilka lat doświadczenia w pracy, złożyłem papiery do ambasady kanadyjskiej i w niecały rok później wylądowaliśmy w Kanadzie. I teraz jak to wyglądało w Kanadzie na miejscu? Zarobki tylko 4 razy większe, może 4,5 razy większe, a nie 10, jak mi się wydawało. Wszystko jest droższe. Ale te malownicze domy, podstrzyżone trawniki, własne podjazdy, wypielęgnowane landscapingi, wszystko to w porównaniu z ciągle jeszcze szarą i ponurą Polską wyglądało super obiecująco. Więc zakasaj rękawy i przestań analizować, tylko weź się za pracę i będziesz miał ten dom, trawnik i samochód. I był ten dom. Co prawda nie taki nowy. Karaluchy chodzą po poduszce, są w lodówce i łażą nawet po monitorze. Zapomniałem wspomnieć, że jako programista jestem już w tej średnio albo średnio wyższej grupie zarabiających. Co prawda żona laborantka z Polski nie ma tutaj pracy w zawodzie, więc pracuje w fabryce wkładając zderzaki do pudełek. Tak więc coś tam wnosi do budżetu rodzinnego, a każdy dolar się przyda. I był ten samochód. Pierwszy jeździł nawet ze 2 miesiące, bo potem się rozpadł. Może dlatego, że kupiłem go za $900, ale tylko na tyle mnie było stać, więc sprzedawca dziwił się, że go w ogóle kupuję. Jak ten samochód już nie chciał w ogóle odpalić, to zadzwoniłem do takiego serwisu, który zajmuje się skupem takich starych dżonków, to powiedzieli mi, że zapłacą mi $100, jak im go przywiozę.
a jak mają po niego przyjechać, to nie zapłacą mi nic. Wybór był prosty. Samochód i tak nie odpalił, więc pozbyłem się go za darmo. Drugi samochód był lepszy. Do momentu, jak musiałem zmienić koło i podnośnik ręczny zapadł się w takiej szynie bocznej podtrzymującej samochód, bo po prostu był tak przerdzewiały. Ale wiecie, jak fajnie wyglądał na zdjęciach? Rodzina w Polsce była bardzo dumna z syna, bo jest przecież w Kanadzie. No ale przynajmniej w Kanadzie jest ta opieka społeczna, darmowa służba zdrowia. Prawda, prawda. Służba zdrowia jest w Kanadzie darmowa. Poczekaj, no nie, trzeba przecież płacić za to w podatkach. No ale jak wyłączysz myślenie, to świetnie to brzmi, za darmo. Są tylko 3 kraje na świecie, gdzie nie ma sektora prywatnego w służbie zdrowia i tylko jest sektor publiczny. Jest to Północna Korea, Kuba i Kanada. W Kanadzie ta służba zdrowia za bardzo im nie wychodzi, więc mają tego typu problemy, których aż na taką skalę nie ma w innych krajach, bo tam prywatna służba zdrowia odciąża trochę darmową, państwową służbę zdrowia. W Kanadzie takiej możliwości nie ma, więc ten kraj chyba bije rekordy oczekiwania na wizytę u specjalisty, czy nawet na własnego family doctor. Jak chcesz umówić się na wizytę do neurologa w Nowej Szkocji, to zapiszą cię, nie ma sprawy. Za prawie 4 lata. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu jeden z kandydatów na premiera chciał zdobyć więcej głosów, więc musiał coś obiecać i zapowiedział: Kanadyjczycy mają dość tak długich kolejek na wizyty u lekarzy, musimy coś z tym zrobić. Wprowadzili więc 3-letni program naprawy i po 3 latach kolejki były jeszcze dłuższe. Fraser Institute, który śledzi statystyki w Kanadzie, opublikował, że w ostatnich 30 latach czas pomiędzy wizytą u lekarza a operacją wydłużył się prawie 3-krotnie. 20 lat później odbiłem się. Mam ten dom, z czego ponad połowa już spłacona. Dom ma około 500 m² na 3 poziomach. Co prawda na zadupio, ale jest tańszy, bo tylko 500 000, z czego już spłaciłem 300 000, więc ponad połowę. Zresztą do dzisiaj bardzo lubię Zadupia. Tam bardzo dobrze się mieszka i nie trzeba przepłacać jak w dużych miastach. No ale taki finansowy bilans. Dorobiłem się 300 000 w ciągu 20 lat. Najlepsze lata przeleciały, dzieci już prawie dorosłe, zresztą drugie urodziło się w Kanadzie, to duży plus. No ale niespłacony do końca dom. Do emerytury jeszcze niecałe 20 lat, więc go może spłacę. Cholera, Mirek miał rację, tylko że trzeba było czekać 20 lat, aby się do tego przyznać. Inna niesamowicie ważna rzecz to, że sytuacja w Kanadzie bardzo w ciągu ostatnich 20, a właściwie 30 lat się zmieniła. To już nie ten sam kraj, do którego przyjechaliśmy. Sytuacja w Polsce też bardzo się zmieniła, ale w drugą stronę, na korzyść. I jakie są dzisiejsze realia, jak porówna się Kanadę z Polską? Prawie 30 lat temu w Kanadzie zarabiało się ponad 4 razy więcej niż w Polsce. A jak to wygląda dzisiaj? Dane z marca tego roku. Przeciętne wynagrodzenie w Kanadzie to jest 9710 zł. W Polsce 7508 zł. W Kanadzie zarabia się 29,3% więcej niż w Polsce. Trochę ponad 1/4 więcej. Te prawie 420% różnicy zmalało do 29%. Czujecie to? 12 lat temu zwolniłem kanadyjskich pracowników i zastąpiłem ich tych z Europy Wschodniej, między innymi z Polski. I paradoks. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze jakieś 2-3 lata i będę musiał zwolnić tych z Polski i przyjąć tych z Kanady. Młody Polaku, czy chcesz przenieść się do Kanady, gdzie jak ci się uda, bo dla emigrantów to nie jest tak łatwo, znaleźć podobną pracę jak w Polsce i zapłacą ci niecałe 1/4 więcej, z tym, że koszt życia jest przynajmniej 2 razy taki jak w Polsce, gdzie nie mówisz w swoim języku i gdzie traktują cię jak tego z zewnątrz, a nie jak swojego, gdzie musisz konkurować o pracę z tysiącami innych imigrantów, którzy w Bangladeszu czy Indiach mieli kilkakrotnie niższe zarobki niż ty w Polsce, więc jaką oni mają motywację, a jaką ty? Naprawdę chcesz się tam przenieść? Powodzenia. Kraj, w którym nic się nie zmienia. Przypomnę, że wyjechaliśmy z Kanady około 8-9 lat temu. Dzisiaj jest to jeszcze gorzej. No ale wrócę, jak to było
8-9 lat temu. Przez 20 poprzednich lat w moim 200-tysięcznym mieście w Kanadzie nie zmieniło się nic. W tym samym czasie w Polsce w ciągu 20 lat dawne miasto jest nie do poznania. Już od 8 lat mieszkamy w Ameryce Łacińskiej. Ta sama ilość sklepów w naszej miejscowości wzrosła prawie 3-krotnie. W międzyczasie w Kanadzie ilość bezdomnych skoczyła chyba najwięcej na świecie. No może poza Kalifornią. U mnie w Polsce, w naszym mieście nie widziałem ani razu żadnego bezdomnego, ani też w miejscowości w Ameryce Łacińskiej, w której mieszkamy. Polonia kanadyjska broni się ostro, że to była najlepsza decyzja w ich życiu. Może i była. Wtedy to miało super sens. Sam zresztą przeprowadziłem się do lepszego życia do Kanady. Ale spytajcie się tego Polaka w Kanadzie, co by było, gdyby nigdy jego wartość domu w Kanadzie nie wzrosła, ani tego, w którym mieszka, ani tego, co kiedyś mieszkał. Blady strach. W Kanadzie można dorobić się tylko w jeden sposób. Siedząc na D w domu i czekać, aż jego wartość wzrośnie. Albo dokupić sobie jeszcze jeden dom i też czekać, aż jego wartość wzrośnie. 80% zakumulowanego majątku w Kanadzie to real estate, domy i mieszkania. No ale co ma dzisiaj robić ten imigrant, który właśnie przyjechał i praktycznie nie ma szansy na zakup ani domu, ani mieszkania? Te zarobki, które teraz ma, są warte niewiele więcej niż na przykład w Polsce. No to co napędza gospodarkę, to imigranci. Jakieś 500 000 co roku, a ostatnio skoczyło to do ponad 1 000 000 imigrantów co roku. Jest to najwyższy procent na świecie w porównaniu do ilości mieszkańców Kanady. Są to ludzie młodzi, którzy mają jakieś oszczędności, a co najważniejsze, chcą pracować za krajowe minimum. 30% z imigrantów chce wyjechać z Kanady. Pewnie drugie 30% nie chce się przyznać, że popełniło największy życiowy błąd. Myśmy wyjechali z Kanady głównie ze względu, że chcieliśmy w końcu zarobić na własną emeryturę, a w Kanadzie za bardzo się nie dało. Mieliśmy dobrze prosperujący biznes, którego ponad 99% klientów było poza Kanadą, więc za przyjemność mieszkania w Kanadzie zabierano nam w sumie prawie 60% tego, co zarobiliśmy. Dopiero jak zadomowiliśmy się na dobre w Ameryce Łacińskiej, to okazało się, że nie tylko udało się nam odłożyć na emeryturę, ale podnieśliśmy nasz standard życia kilkakrotnie, a poza tym mieszkamy w miejscu, gdzie kiedyś mogliśmy tylko jeździć na wakacje. I tutaj jest dobre pytanie, dlaczego w ogóle interesujemy się Kanadą, skoro nie mieszkamy już tam od kilku lat? W Kanadzie mamy swoje dzieci, które wchodzą w dorosły wiek i będą chciały tam budować swoją przyszłość. I to chyba normalne, że każdy rodzic chciałby, aby ich dzieci miały lepiej, niż oni mieli w ich wieku. I tu mam pewne obawy, że pomimo tego, że dzieci mówią biegle po angielsku i wyrosły w kanadyjskiej rzeczywistości, to czy aby na pewno będą miały lepszy start i lepsze perspektywy niż ich rodzice, którzy jako dorosłe osoby przyjechali 30 lat temu do Kanady budować swoje życie. Sporo z tych młodych osób już wyjechało i albo wróciły do Polski, albo przeniosły się do innych krajów. Nie wiadomo, czy taki trend się nie nasili. My akurat zbuntowaliśmy się i wyjechaliśmy z Polski. A może nasze dzieci zbuntują się i jak na ironię zostaną w Kanadzie. Inną rzeczą jest to, że po prostu żal jest patrzeć na to miejsce, gdzie spędziło się 2 dekady, dorastały nasze dzieci i teraz widzi się, jak to wszystko pomału rozpada się. Kanada jest piękna, przyroda zachwycająca, ale rząd kanadyjski to już zupełnie coś innego. Poza tym w ostatnich kilku latach system społeczny załamał się i to bardzo. Nie wierzysz? Pojedź sobie do Kanady i zatrzymaj się na kilka dni w centrum dowolnego dużego miasta. Jak lubisz zapach odchodów pomieszany z odorem narkotyków albo moczu, to dobrze trafiłeś. Nie wszędzie tak jest, ale kiedyś centra miast wyglądały inaczej. System w Kanadzie jest chory i już tego nie da się naprawić. Także młody Polaku, stereotypy się zmieniają. Myśmy wyjechali z Polski wtedy, gdy to jeszcze miało sens. Ale czy dzisiaj byśmy to zrobili? Nie wiem. Zastanów się jeszcze raz, czy to w ogóle warto. Miłego dnia i do usłyszenia.